Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, zapraszam bardzo serdecznie na wspólną wycieczkę na Dolny Śląsk. Dzisiaj wybraliśmy miejsce niezwykłe, Kamieniec Ząbkowicki, a uściślając, wzniesiony w XIX wieku pałac córki pierwszego koronowanego władcy Niderlandów Wilhelma Orańskiego, królewny Marianny Orańskiej. Mijamy czerwony kościółek, na tyłach którego znajduje się kasa biletowa, ponieważ zwiedzanie pałacu odbywa się z przewodnikiem na umówioną godzinę i po zakupieniu biletu i trwa około 1,5 godziny. Obiekt poddawany jest odbudowie i rewitalizacji, zatem zwiedzanie rozpoczniemy od północno-wschodniej oficyny, a gdy byliśmy tutaj kilka lat temu, wchodziło się głównymi schodami, które teraz są remontowane. Pałac jest największą budowlą epoki schyłku romantyzmu w Europie. Marianna Orańska, królewna holenderska, odziedziczyła tę ziemię po swojej matce, Fryderyce Wilhelminie Pruskiej. Zauroczona pięknem tego miejsca, postanowiła wybudować tutaj swoją letnią rezydencję. Pałac mieści się na wzgórzu, w otoczeniu parku krajobrazowego, którego powierzchnia wynosiła kiedyś 200 hektarów, a obecnie 150 hektarów. Natomiast powierzchnia pałacu wynosi 27 000 metrów kwadratowych. Znajduje się w nim około 100 różnej wielkości pomieszczeń. Koszt budowy obiektu wyniósł około 1 000 000 talarów. Była tu równowartość 3 ton złota. W przeliczeniu obecnie byłoby to grubo ponad 0,5 miliarda złotych. Wyposażenie pałacu pochłonęło drugie tyle. Znajdujemy się na dziedzińcu przy stajniach, w których mieściło się 30 stanowisk dla koni. Każde wyposażone było w marmurowy żłób i kryształowe lustro. Kamień węgielny pod budowę przyszłej rezydencji położono 15 października 1838 roku. Przy budowie pracowało 2 wybitnych ówczesnych mistrzów. Głównym architektem był Karl Fryderyk Schinkel, a pracę nadzorował młody architekt wybrany przez Schinkla, Ferdinand Martius. Wielki wpływ na ostateczny kształt budowli miała sama Marianna, projektując niektóre rozwiązania, a zafascynowana zamkiem w Malborku zastosowała również w swojej rezydencji podobne elementy architektoniczne. Surowiec do budowy pozyskiwano z terenu Dolnego Śląska, między innymi marmury z okolic Stronia Śląskiego, które na cześć właścicielki pałacu noszą nazwę biała, zielona i różowa Marianna. Na wyposażenie pałacu składały się rzeczy piękne i wyjątkowe, między innymi marmurowe posadzki, mnóstwo dzieł malarskich, zwłaszcza holenderskich artystów, szafy holenderskie, przepiękne żyrandole, ogromny stół wysadzany drogocennymi kamieniami oraz zbiory porcelany należące do najbogatszych na Dolnym Śląsku.
Dzisiaj na wyremontowanym parterze pałacu możemy zobaczyć kolekcję fortepianów, kilka pamiątek i zdjęć. Ciekawym i unikatowym eksponatem jest szyfoniera Marianny Orańskiej, na której licowaniu widnieje wyhaftowana przez królewnę sentencja w języku staroholenderskim. Niemal wszystkie zbiory i skarby zniknęły stąd w 1945 roku i kolejnych latach. Armia Czerwona wywiozła stąd około 17 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi, a sam pałac zniszczono. Dzieła zniszczenia dopełnił pożar w 1946 roku, a następnie otwarcie obiektu dla wszystkich na następne 40 lat. Każdy mógł wejść i wziąć co chciał z już i tak ograbionego i zdewastowanego pałacu. Część pozostałych marmurów wykorzystano przy budowie sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i kilku warszawskich kościołach oraz w katedrze w Katowicach i wielu innych miejscach. Na piętrze do zwiedzania udostępnione są 2 sale. Znajdujemy się w jadalni ze zdjęciami, na których możemy zobaczyć, jak wyglądała w czasach świetności. Możemy na nich dostrzec między innymi 2 ogromne obrazy mistrza Van Cleyna, piękne żyrandole i wspomniany wcześniej stół. Mostkiem nad wewnętrznym dziedzińcem przechodzimy do drugiego pomieszczenia, sali balowej, z pięknym, zaprojektowanym przez Mariannę, żebrowanym sklepieniem. Z sali balowej wychodzimy na ogromny taras o powierzchni 800 m2, wyłożony płytami z ciemnoszarego łupka brazylijskiego. Z tarasu rozpościera się przepiękny widok na pobliskie góry, a spoglądając w dół na tarasy z fontannami. Nad wyjściem na taras widzimy odtworzony kartusz herbowy z orłem Hohenzollernów i królewskim lwem rodu Oranje-Nassau. Oryginalna marmurowa tablica została zrzucona przez wandali, rozbijając się, wybiła również dziurę w tarasie. Niewątpliwie ważny element w architekturze pałacu stanowiły liczne tarasy i fontanny. Doliczając obudowane źródełka, poidła i wodotryski, było ich 27. Tarasy obsadzono krzewami i kwiatami oraz roślinami pnącymi się na licznych stelażach. Wróćmy jeszcze na chwilę do historii pałacu. W 1985 roku obiekt wydzierżawił naukowiec z Poznania pan Sobiech. Nie podołał jednak przywrócić mu dawnego blasku. W 2012 roku władze gminy Kamieniec-Ząbkowicki przejęły pałac i przylegające tereny. Obecnie jest pieczołowicie odbudowywany, ale na przywrócenie mu dawnego wyglądu potrzebne są czas i olbrzymie środki. Zakończenie prac przewidziano na 2030 rok. Na dziedzińcu przy stajniach, oglądając marmurową studnię, rozstajemy się z panią przewodnik. Już sami przenosimy się na tył pałacu. Był to tak zwany parter wodny, czyli basen wypełniony wodą z 5 fontannami, źródłami i grotą.
w której znajdowała się rzeźba Perseusza z karraryjskiego marmuru. Póki co miejsce to jest nadal w odbudowie i możemy oglądać je z daleka. Na zakończenie prac za grotą postawiono 11-metrową kolumnę zwieńczoną brązową 3-metrową rzeźbą bogini zwycięstwa Nike. Pałac to nie wszystko, albowiem otoczony jest kompleksem pałacowo-parkowym z licznymi nasadzeniami, romantycznymi budowlami. Całość została zaprojektowana przez wybitnego architekta krajobrazu Petera Józefa Lenne, dyrektora ogrodów królewskich w Berlinie. W obszarze przylegającym do pałacu był to park zaprojektowany w stylu angielskim, a dalszy jego obszar to tak zwany dziki zwierzyniec. U stóp wzgórza znajdował się również sad owocowy z wyhodowaną tutaj odmianą gruszy, nazwaną gruszą Marianny. Z przypałacowego parku można korzystać spacerując wytyczonymi ścieżkami, które zaprowadzą nas między innymi do ustronnego, spokojnego zakątka, w którym znajduje się kompletnie odbudowane mauzoleum. Do 1945 roku spoczywali w nim syn Marianny Orańskiej, jego żona i 3 synowie. Dlaczego do 1945? Ano dlatego, że żołnierze radzieccy wydobyli strumień zwłoki i zbezcześcili je w bestialski sposób. Obecnie mauzoleum można zwiedzać, zejść do krypty, uczestniczyć w multimedialnej ekspozycji z hologramem księcia Albrechta opowiadającego o czasach świetności pałacu i jego rodziny. U podnóża góry parkowej znajduje się wielki staw z fontanną po środku. W pobliżu stawu znajdował się tak zwany dom rządcy z budynkami technicznymi, w którym umieszczono urządzenia potrzebne do funkcjonowania fontan. Stąd też dostarczano ogrzewanie do pałacowych sal. Funkcjonowała również tutaj oczyszczalnia ścieków dostarczanych ze stajni, które następnie przerabiano na biogaz, który służył do oświetlania tarasów i przypałacowych alejek. Kilka słów należy powiedzieć o właścicielce i twórczyni tego miejsca, Mariannie Orańskiej, albowiem była to postać absolutnie wyjątkowa, wyprzedzająca swoją epokę. W wieku 20 lat Marianna wyszła za Albrechta Pruskiego, syna Fryderyka Wilhelma III. Doczekali się 5 dzieci, lecz małżeństwo nie było udane. Książę romansował, a Marianna angażowała się w życie społeczne i gospodarcze. Zleciła ona budowę nie tylko rezydencji, ale dokonała dalszych zakupów ziem, na których prowadziła szereg inwestycji. Na własny koszt zbudowała wiele kilometrów dróg. Rozwijała gospodarkę leśną, zakładała stawy hodowlane, zainwestowała w powstającą hutę szkła. Odnowiła źródła wody mineralnej w Lądku-Zdroju. Nakazała budowę schroniska pod Śnieżnikiem, a w Międzygórzu powstały domy gościnne w alpejskim stylu. Zakładała szkoły, ochronki, szpitale. W czasach głodu kupowała zapasy żywności dla mieszkańców.
Zawsze dbała, by mieli zagwarantowaną pracę przy prowadzonych przez nią inwestycjach. Królewna zwykła mawiać: nie przyszłam na świat, by żyć dzięki innym, ale by to inni żyli dzięki mnie, a mieszkańcy nazywali ją dobrą panią. Marianna Orańska znalazła swoją miłość w osobie koniuszego, lecz związek ten skutkował tym, że już nigdy nie mogła powrócić do swojego pałacu, który przekazała swojemu synowi Albrechtowi Hohenzollernowi. Jednak sama do końca była zainteresowana losami rezydencji. Przenosimy się do sąsiadującego z pałacem pocysterskiego zespołu klasztornego z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Jakuba Starszego z XIII i XIV wieku. Niestety wnętrze kościoła mogliśmy obejrzeć jedynie przez kratę. W zachowanych budynkach poklasztornych mieści się oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Natomiast dostępne są do odwiedzenia za drobną opłatą ogrody Opata. Drodzy widzowie, to był zaledwie mały urywek opowieści o tym niezwykłym miejscu i niezwykłej kobiecie. Dlatego zachęcam do sięgnięcia i głębszego zapoznania się z Marianną Orańską, wizjonerką, osobą nietuzinkową i zdecydowanie wyprzedzającą epokę, w której żyła. A jeśli odwiedzicie Kotlinę Kłodzką, która zwłaszcza teraz po tej strasznej powodzi potrzebuje turystów, to nie zapomnijcie odwiedzić kamieńca Ząbkowickiego. Ja na pewno tutaj wrócę. A tymczasem idziemy na lody. A jeśli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o subskrypcjach, łapkach i komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku Wypraw Wiesławy.